Jeżeli nie trafiliście na ten film, to albo nie wiecie, czym jest SCP i jakimś cudem nie trafiliście na większych twórców zajmujących się tym tematem, albo chcecie zobaczyć, co ja mam do powiedzenia na ten temat. Tak więc serdecznie witam Was w rozpoczęciu tej długiej podróży eksplorującej uniwersum SCP. Guten Tag wszystkim, dziwny typ z tej strony, a to są podstawowe informacje o fundacji SCP. Przede wszystkim, co dość oczywiste, SCP nie jest prawdziwe. SCP to uniwersum pisarskie, a wszystkie raporty i opowiadania zostały w pełni wymyślone przez ich autorów. Autorem SCP może zostać każdy, kto jest członkiem projektu SCP-Wiki. Głównym zadaniem fundacji w uniwersum jest ochrona naszego świata i ludzi przed światem anomalnym. Zajmują się łapaniem i zabezpieczaniem anomalii, które nazywają obiektami lub podmiotami. Następnie o każdej anomalii tworzą osobne raporty. Same raporty mają swój schemat. Głównie składa się do niego rozpoczęcie od numeru obiektu, np. SCP-123, później podanie klasy obiektu, mówiącej jak ciężko jest go zabezpieczyć, następnie specjalne czynności przechowawcze i opis obiektu. Ewentualnie na koniec dać dodatki poszerzające naszą wiedzę o obiekcie, albo przesłuchania, czy to obiektów, jeżeli są humanoidami i potrafią porozmawiać się z człowiekiem, albo z ludźmi, sprawcami anomalnych zdarzeń, ich świadkami, albo pracownikami fundacji. No właśnie, wspomniałem o klasach obiektu. Podstawowe to bezpieczne, Euclid i Keter. Każda kolejna oznacza coraz bardziej wymagające sposoby na przechowywanie. Poziom bezpieczny oznacza, że obiekt samemu nie będzie próbował się wydostać. Czy to z tego powodu, że nie ma fizycznej możliwości przez swoją budowę jak SCP-PL-003, albo z powodu nieagresywnej natury jak SCP-999. Euclid to klasa dla obiektów, które mogą powodować pewne trudności przy zabezpieczeniu, choćby przez swoją inteligencję jak SCP-049. Praktycznie każdy obiekt będący humanoidem i powodujący jakieś większe szkody jest oznaczony jako Euclid. Klasa Keter za to jest zarezerwowana dla obiektów, których zabezpieczenie jest bardzo ciężkie lub praktycznie niemożliwe, a jego wyłom przechowawczy byłby katastrofalny w skutkach. Takim przypadkiem jest na przykład SCP-106. Poza tymi klasami obiektów znajdują się też tzw. klasy ezoteryczne, takie jak Apollon, Taumiel, Ticonderoga i wiele więcej, ale o klasach obiektów opowiem więcej w odrębnym materiale im poświęconym. Sama fundacja zajmująca się tak ważnymi i odpowiedzialnymi tematami jest oczywiście zatwiona przed opinią publiczną. Motto samej fundacji brzmi: umieramy w ciemności, abyście mogli żyć w świetle, oznaczająca, że fundacja, działając poza wzrokiem cywilów, chroni ich przed światem anomalnym. Taką organizacją jednak ktoś musi zarządzać. Fundacją rządzi niejaka Rada O5, tzw. Rada Nadzorców. I to oni decydują o najważniejszych sprawach, takich jak terminacja obiektów lub ludzi, czyli po prostu ich zabicie, albo relacje z innymi organizacjami. No właśnie, w tym świecie musi być więcej organizacji działających w świecie anomalnym niż sama fundacja. GOI, Groups of Interests. Jest naprawdę dużo. Jednymi z najważniejszych są Rebelia Chaosu, Kościół Zepsutego Boga, Kulty Sarkickie czy Ręka Węża. O konkretnych organizacjach też będą osobne materiały. Sama fundacja też nie jest taka super. W swoim działaniu korzystają w pewnym sensie z pracy niewolniczej. Wykorzystują do niej więźniów skazanych na dożywocie albo śmierć. Fundacja zawiera z nimi w pewnym sensie umowę, czy wolą czekać na swoją karę śmierci, czy wolą wziąć udział w miesięcznych eksperymentach fundacji, a po nich będą mogli wyjść na wolność. Osoby, które przystają na tę umowę, zostają członkami niejakiej klasy D. Wydaje się to dobra inicjatywa, jednak prawda jest taka, że praktycznie nikt nie przeżywa tego miesiąca i eksperymentów z anomaliami. A nawet jeśli przeżywają, to według wielu kanonów i opowiadań, takich jak Chroniona Strefa 63, i tak zostają poddani terminacji albo wywiezieni do innych ośrodków fundacji. O samych klasach pracowników też będzie osobny materiał i nie będę się o tym specjalnie teraz rozgadywał. Wspomniałem też o kanonach. W samym uniwersum fundacji nie ma jednego ustalonego kanonu i to, co ty przyjmiesz za prawdę, będzie nią dla ciebie. W uniwersum fundacji każdy ma w zasadzie swój własny kanon. Jednak istnieją również kanony pisane wielką literą. Kanony to konkretne zbiory opowiadań i raportów składające się w jedną historię. Przykładem kanonu może być Zepsuta Maskarada, gdzie cały świat dowiedział się o istnieniu fundacji i świecie anomalnym, a z naszego polskiego podwórka Wyczajone Leczenie albo Piekło Cyców. No właśnie, polskie raporty. Witryna SCP-Wiki podzielona jest na filie w różnych krajach, m.in. na chińską, japońską, niemiecką, francuską czy polską właśnie. W każdej filii obiekty są oznaczane inaczej. Na przykład w polskiej oznaczenie obiektu będzie wyglądało SCP-PL-123, a w niemieckiej SCP-123-DE. Samo oznaczenie raportów jest też ciekawym i rozbudowanym tematem i warto byście poszerzyli sobie wiedzę o nim na własną rękę.
Jak widzicie, świat Fundacji SCP jest bardzo rozbudowany i w tym jednym materiale wspomniałem o tylu rzeczach, że mogliście kilku z nich totalnie nie zrozumieć. A to nawet nie jest procent tego, co możemy w niej znaleźć. Mam nadzieję, że wraz ze mną będziecie chcieli poznać jego szersze zakamarki i że to małe wprowadzenie do świata Fundacji Wam się spodobało. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tym materiale. O czym chcielibyście następny materiał i nie musi być to tylko SCP. Możecie napisać własną opinię o Fundacji, czy ją lubicie, czy nie, a ja już będę się żegnał. Auf Wiedersehen.